Was w kolejnym odcinku już z ambony. Dzisiaj taki fajny odcinek, taki jak lubię z tego cyklu, że pogadamy trochę o gospodarce łowieckiej. Postaram się Was zabrać w drugiej części, no nie postaram się, bo już mamy nagrany z Michałem materiał, w inny zupełnie teren i tam zobaczycie ciekawą maszynę, także zostańcie z nami do końca. Uprawialiśmy tam pasy zaporowe, ale zanim do tego przejdziemy, to Wam pokrótce powiem. Niedawno wróciliśmy z Czarnego Lądu, no i trochę mi brakowało tego naszego polskiego polowania, więc trochę w ciemno zasiadłem na nowej ambonie, którą wybudowali tutaj koledzy w tamtym roku na jesień bodajże. Jeszcze nie siedziałem tutaj, za kamerą jest uprawa soi. Liczymy to może na jakiegoś rogacza. Przede wszystkim liczymy już na przecherę. Mam ze sobą wabik FC043, więc powiem Wam, że sprawdza się pisk myszy, sprawdza się świetnie przy polowaniu na drapieżniki, na lisy. No, że już mamy drugą połowę czerwca, dzisiaj Dzień Ojca w ogóle, to pewnie będziecie to oglądać później, ale wszystkim szczęśliwym tatom najserdeczniejsze życzenia. Więc zasiadłem sobie tutaj i z myślą o drapieżniku, być może o dzikach, bo one tutaj mają bardzo, tu jest ciąg po prostu, zwierzyna bardzo często tutaj przechodzi, tu jest waga. Za mną jest woda, jest ciepło, widzicie jak ja ubrany jestem, więc jest ogólnie ciepło. Tam dalej mamy już pola uprawne i tam już jest pełen stół, że tak powiem, pełen wachlarz. No i poczekamy, zobaczymy, że załaduje się, rozłożę się i do Was za chwilę wracam. Chciałem tą kamerę trochę bliżej dać, bo trochę wieje wiatr, a nie chcę, żeby ten dźwięk był kiepski. Więc, no więc słuchajcie, zaczynając temat gospodarki łowieckiej, bo to jest temat, który można było tym osobny kanał zrobić tak naprawdę. Natomiast ja jestem dumny z tego, że akurat na terenie Koła, którego nawet dzisiaj do Was kręcę odcinek, my tą gospodarkę prowadzimy naprawdę bardzo dobrze. Zresztą starałem się to Wam pokazywać w większości odcinków. Natomiast zawsze coś można poprawić. Jak wiecie dobrze, że wykładamy sól, wieszamy fotopułapki przy tej soli, specjalnie dla Was te fotopułapki, żebyście mogli zobaczyć, co tak naprawdę do tej soli przychodzi. Mamy poletka, pokazywałem Wam, uprawiamy masę poletek z kończyną, z której później robimy baloty z sianokiszonki, urządzenia łowieckie, które też się zaliczają do gospodarki. Uważam, że mamy zrobione dobrze. Także powiem Wam, że temat tej gospodarki mi jest taki bliski, bo to jest coś, po co się tę gospodarkę robi? No, robi się ją po to, żeby lepiej poprawić warunki bytowe zwierzyny, przede wszystkim. I powiem Wam, że dla mnie u nas widać te efekty. My mamy od dłuższego czasu obserwujemy wzrost jakości trofeów. Natomiast oczywiście na to się składa jeszcze wiele innych czynników, nie sama gospodarka, ale mniej więcej można powiedzieć... O, jelenie wyszły, czekajcie. Może strzelimy. No mi to jelenie. Ja tu sobie z Wami gadam. Poczekajcie, zaraz Wam pokażę. Jakby była zeszłoroczna łania, to bardzo chętnie strzelę, bo potrzebuję na kuchnię. Zaraz zobaczymy. Widziałem jedną łanię, która przechodziła w tej luce, co widzicie w kamerze. Pokazała się i gdzieś weszła w te łozy. Ale myślę, że ona lada chwila to wyjdzie. Spokojnie, poczekamy, zobaczymy. Natomiast sami dobrze wiecie z zeszłego roku, że strzelenie odpowiedniej łani wcale nie jest takie proste, żeby wybrać właśnie tą łanię dwuletnią. No i gdzieś nam tu znikło, ale usłyszeć nas nie usłyszała, jak do Was mówiłem, na 100%, bo sobie żerując schowała się za te olchy. No ale zaraz pewnie się gdzieś pokaże. Myślę, że tak czy śmak wyjdą tutaj na tą soję, bo to jest pierwsze pole, tą soję, którą widzicie, to jest pierwsze pole od strony tego lasu, tak? I one tutaj gdzieś wyszło sobie z tego lasu i chciała albo poszła się wykąpać, bo tam jest woda, widzicie trzcinę, rosną olchy, co świadczy o tym, że olcha
lubi mokro i tutaj jest tak, że płynie rów i na pewno poszła do wody, ale myślę, że wcześniej czy później to one tutaj wejdą, a godzina jest bardzo młoda, wczesna, więc myślę, że się pokażą. Jak się pokażą, to wam pokażę oczywiście. Czekajcie, tylko sobie ten zoom tutaj zrobię. No, się teraz wybiłem, słuchajcie. I u nas jakość tych trofeów się naprawdę poprawia. Jakość tuszy się poprawia. To wszystko jest oczywiście, ma wiele czynników, ale ta gospodarka łowiecka, dobrze prowadzona, działa przede wszystkim pozytywnie dla zwierzyny, ale również dla myśliwych i dobrej relacji z rolnikami. U nas te relacje są bardzo dobre, bardzo poprawne oczywiście. Znajdą się rolnicy, którzy, no wiecie, w cudzysłowie, no rolnicy, tak, ale znajdą się tacy, którym zawsze coś będzie nie pasować. I powiem wam, że to jest normalne, tak? Natomiast my na tą ilość zwierzyny, którą widzicie, na relacje, które utrzymujemy z rolnikami, są bardzo, bardzo pozytywne, tak? To jest zasługa wielu, jest zasługa zarządu, osób szacujących szkody, ale przede wszystkim myśliwych. My nie mamy jakichś konfliktów wielkich, jak co niektóre inne koła, gdzieś tam słyszę. To u nas się to odbywa w takim naprawdę pozytywnym, przyjacielskich relacjach. O, idzie Ania. Wiem. Idzie. Ja strzelał nie będę do takiej łapy. Przestawię się. Tylko, że idzie tak, że zaraz wiatru dostanie od nas. Ale widzieliście. Jedna. Cielaka nie było, ale ja nie wiem, czy to jest łania dwuletnia, czy starsza. Nie mam zielonego pojęcia. Więc o strzelaniu tutaj mowy nie ma. Być może ciele zostało, być może ona się wycieliła później. Mamy 23 czerwiec, u nas te wycielenia czasami trwają nawet do 10-15 czerwca. Być może tam to ciele zostało, ona wyszła na żel. Nie mam pojęcia. Ale strzelać nie będziemy do niej. Gdzieś tutaj weszła znów za te krzaki. Posiedzimy, no i zobaczymy. Może już widelec nam coś tu wyjdzie. Także ta gospodarka, słuchajcie, to jest naprawdę ważny temat. Ja wiem, że inaczej, w Polsce mamy 2700 kół i te 2000 już wróciła się, nas zobaczyła, aż się wybije. No nie wygląda na jakąś bardzo starą łanię. No dobra. Ale ona od nas wiatru dostała i wiatr je tak i ona zaszła od zawiecznej i się cofnęła. Od nas. Mówię, jakby nas tu było dwóch. Ode mnie dostała wiatru. Słuchajcie, w Polsce mamy 2700 kół. Ja wiem, że nie w każdym kole jest super. Ja wiem, że nie każde koło prowadzi tę gospodarkę na poziomie przynajmniej dostatecznym. Ja sobie zdaję z tego sprawę. Ale wiem też, że są koła, które prowadzą gospodarkę wzorową. Są osoby tam zaangażowane w tych kołach, które działają na każdej płaszczyźnie. Absolutnie na każdej. Wiem, że są osoby, które robią w łowisku przede wszystkim masę pozytywnej pracy. Wiem, że są osoby, które działają w kołach na płaszczyźnie budowania relacji pozytywnych pomiędzy rolnikami, ze szkołami, z dzieciakami. To wiem, że tak jest, tak? Natomiast powiem wam, że są też koła, które nie robią kompletnie nic. Kompletnie nie robią nic. Przyjeżdżają, polują, strzelają i po prostu ich nie ma, tak? Nie widać aktywności. Dzisiaj się troszeczkę czasy zmieniły. Może to jest złe słowo troszeczkę, ale czasy się zmieniły i mają, nawet urządzeń nie budują,
polują w inny sposób. Ciężko to nazwać polowaniem, ale wiem, że takie koła są. Natomiast no, my tego świata nie naprawimy i też zdaję sobie doskonale sprawę z tego, że tutaj dzisiaj w kole, w którym jesteśmy, jest nas bodajże 69 z rezydentami, więc to jest dużo, to nie jest małe koło, jest tutaj dużo tych myśliwych i to nie jest tak, że 69 członków jest mega aktywnych przez cały rok. Tak nigdy nie jest i to nie chodzi tylko o polowanie, również o prace gospodarcze, o dokarmianie, o budowę urządzeń, no ogólnie szeroko pojętą gospodarkę. To nigdy tak nie jest, że jest 69 aktywnych, ale powiem Wam, że bardzo pozytywne jest to, że jest tutaj naprawdę no, kilka, może nawet kilkanaście osób, które są zaangażowane w życie koła na wszelkich płaszczyznach, na każdej płaszczyźnie i dzięki temu stanowimy kolektyw. Jeżeli u Was w kole macie taką możliwość, macie kolegę, koleżankę w kole, kto chce na przykład działać w zakresie choćby wykładania soli, budowy zwyżek, budowy ambon, remontowania urządzeń, to wykorzystajcie to. Niech Was jest dwóch, trzech, dwoje, troje, ale zawsze to jest są dwie, trzy osoby, którym się chce coś robić, tak? I naprawdę nie ma co patrzeć na innych, że ktoś inny tam nie robi. To niech nie robi. Ja u siebie w kole no naprawdę robię, no mogę powiedzieć tak, to może nieskromnie to zabrzmi, ale robię dużo. Nawet na walnym niedawno mieliśmy, że przez łowczego moja osoba została wyróżniona z racji tego, że tych urządzeń wybudowałem kilka albo kilkanaście w tamtym sezonie, ale między innymi dlatego, żeby można było bezpiecznie polować, żeby urządzenia, tak jak Wam kiedyś tłumaczyłem, lokalizacja tych urządzeń jest przemyślana nie przez 10-15 minut, tylko ja ją weryfikuję przez rok. Tak naprawdę przez rok gdzie postawić, obserwując zwierzynę, wszystko się zmienia. Dochodzą nam nowe budynki, zabudowania. Ta zwierzyna czasami zmienia swoje weksle, ale staramy się te urządzenia budować naprawdę w przemyślany sposób. Bardzo często podpowiadam, w którym miejscu ambonę postawić, bo jak sami widzicie, ja dużo poluję, ale zdecydowanie mniej strzelam jak kiedyś, tak? Ale poluję dużo. Dużo widzę, dużo obserwuję, no i staram się właśnie wskazywać albo samemu budować miejsca tych urządzeń, żeby ono było jak najlepiej wykorzystane. Także ta gospodarka, akurat teraz zobaczycie w drugiej części materiału wspaniałą maszynę. Ja jestem pod wrażeniem tej maszyny, która służy do tworzenia pasów zaporowych. Czym jest tak naprawdę pas zaporowy? No jest, jak sama nazwa wskazuje, pas to powiedzmy no, od pasa, a zaporowy od zapory, tak? Czyli mamy jakikolwiek, jest to miejsce, które ma zatrzymać zwierzynę w lesie, szczególnie dziki. Zobaczycie, jak była aplikowana kukurydza do ziemi dzięki tej maszynie. Świetna no, robota, niewyobrażalna. Mało tego, te urządzenia będziecie widzieli jedno w tym odcinku, drugie urządzenie mniejsze gabarytowo, pod samochód terenowy, to Wam od razu tutaj powiem. Zobaczycie w jednym z kolejnych. Natomiast tutaj muszę Wam powiedzieć, że jak wejdziecie na stronę sobie maszynyłowieckie.pl, to zobaczycie urządzenie naprawdę godne zainteresowania, ułatwiające niesamowicie życie. Słuchajcie, jak brałem udział w aplikowaniu kukurydzy na pasach zaporowych, jak miałem 5, 6, 7 lat, sypało się wiaderkiem kukurydzę, później ona była zagarnywana w różnymi sposobami, za terenówką się gałęzie ciągło cuda i powiem Wam, że no, czasy się zmieniły, naprawdę się zmieniły mocno. Dzisiaj zebrać ludzi, kolegów z koła, tak jak na przykład jest 69 u mnie w kole, i zebrać co 2 tygodnie, bo tak trzeba ten pas zaporowy, że tak powiem, uzupełniać, żeby on miał sens. Co 2 tygodnie zbierać 3-4 osoby, czy 5 na przykład, no jest trudne, tak? Tym bardziej, że pasy zaporowe z reguły, koła, które ja znam, to mają tych pasów zaporowych kilka lub kilkanaście. Te pasy zaporowe, one muszą być po prostu długie. Ten, który będziecie widzieć, on będzie miał tam, nie wiem ile tam, z 250-300 metrów, żeby ta zwierzyna tam miała co robić, tak? Natomiast tych pasów powinno być kilka i teraz, żeby to robić systematycznie, no to tak naprawdę w dobie, gdzie każdy musi dojechać, załatwić sobie wolne, część ludzi jeszcze w soboty pracuje, no jest to
problematyczne, a taką maszynę mając, no ja byłem naprawdę pozytywnie zaskoczony. Odpowiedni traktor, bo to normalna 60 już tam C360 daje sobie z tym spokojnie radę, z tą maszyną. Można sobie jednorazowo przywieźć, nie wiem, 150-200 kg kukurydzy i spokojnie aplikować i to zdaje egzamin, naprawdę zdaje. Ja jestem pod wrażeniem, tak? Zobaczycie sami. Podobała mi się ta maszyna i naprawdę zachęcam, jeżeli jesteście członkami kół, jeżeli ogląda to jakiś członek zarządu koła i ma pasy zaporowe, a nie ma takiej maszyny, to warto się zastanowić. Oczywiście można taką maszynę zrobić samemu, bo można, tutaj nie chodzi o to, bo naprawdę można, mając trochę talerzówki, jakiś stary siewnik, choćby nawet kos, spawarkę, umiejętności manualnych trochę i można coś takiego zrobić. Natomiast ta jest naprawdę zrobiona bardzo, no, bardzo solidnie, to zobaczycie sami. I powiem Wam, że no mi się podoba ta maszyna. U nas w kole akurat my, jeżeli chodzi o pasy zaporowe, tutaj my pasów zaporowych tu nie mamy, nie będę Was tutaj czarował, że w tym kole są pasy, nie ma, ponieważ my tutaj mamy poletka zgryzowo-żerowe. My uprawiamy poletka z racji tego, że są na to też dopłaty i my tutaj raczej skupiamy się na uprawie poletek żerowo-zgryzowych, na których się oczywiście nie poluje, tak? No bo to jest cała idea, oczywiście na pasach zaporowych też się nie poluje, chociaż znam koła takie, gdzie na pasach zaporowych się poluje, no ale to już to szkoda gadać, tu nawet nie będziemy się rozwijać na ten temat, bo to nie o to chodzi. W każdym bądź razie obejrzyjcie, dajcie znać w komentarzu, jak Wam się temat podoba, a jak tu jakaś zwierzyna wyjdzie, to ja oczywiście do Was wrócę i się zobaczymy. Czekamy na jelenie, chociaż jelenie już nas odwiedziły. Czekamy może na rogacza fajnego, jakiegoś, na przecherę, no i na kabany. Potrzebuję dzika do domu, już Wam mogę powiedzieć. Potrzebuję łanię, taką dwuletnią łanię, więc chciałbym taką łanię, że tak powiem, upolować. Jak nie dzisiaj się to nie uda, to być może się nam to uda na następnym wyjściu. No ale miejsce wybrałem takie, uważam, że dobre. No zobaczymy. Jak zwierzyna wyjdzie, to do Was wracam, a tymczasem zapraszam na prezentację maszyny. Także mam nadzieję, że obejrzycie i w komentarzu dajcie znać, co sądzicie o takim urządzeniu. Także, a jak coś nam tu wyjdzie, to się widzimy z powrotem z tej nowej ambony. Nasz Bór, witam Was w kolejnym odcinku. Jest ze mną Adrian. Cześć Adrian. Cześć Kamil. Słuchajcie, historia tak pokrótce Wam powiem. Spotkaliśmy się na targach w Krakowie. Adrian do mnie podszedł, że pokazał na folderze, co ma. No oczywiście chodzi o tą maszynę, która jest tutaj. Jak ona się nazywa? Czy ona ma jakąś nazwę? Agregat Dzik 400. O, agregat Dzik 400. Żeby było ciekawiej, to dzisiejszy odcinek będzie dotyczył głównie gospodarki łowieckiej. Jak widzicie, znajdujemy się w lesie. Jesteśmy w moim kole, w którym stawiałem pierwsze kroki łowieckie, w kole łowieckim Knieja w Nowinach. I takie maszyny dzisiaj zobaczycie w odcinku dwie. Jedna jest dana do traktora, większa, gabaryt, który jakby na pasach zaporowych, szerokość robocza to jest 2,5 metra. I zobaczycie wersję drugą, zapinaną do terenówki, która jest oczywiście relatywnie, ile? 3 razy mniejsza? 3 razy mniejsza. 3 razy mniejsza. Słuchajcie, po co Wam to pokazuję? Pokazujemy Wam to po to, żebyście zobaczyli, że w łowiectwie nie chodzi tylko o strzelanie, ale gospodarka łowiecka, którą ja naprawdę lubię, lubię o niej mówić, lubię ją realizować, to powiem Wam, że jednym z tych elementów jest właśnie tworzenie pasów zaporowych, poletek, po to, żeby zwierzyna, z racji tego, że jesteśmy w środku w lesie, żeby głównie dziki nie wychodziły na pola i nie robiły szkód. W tym momencie my to nagrywamy w pierwszej połowie czerwca, więc chodzi o to, żeby tą zwierzynę ogólnie zatrzymać w lesie, żeby nie robiła nam szkód. Jak to zrobić efektywnie przede wszystkim, to zaraz Wam Adrian opowie, bo ta maszyna, to nie chodzi o to, żeby rozsypać kukurydzę, tylko żeby ją jednocześnie zagarnąć, czyli tutaj mamy jakby wersję talerzy, czyli talerzówka sobie to ładnie przemieli z ziemią i te dziki mają co tutaj robić. Więc
oddaję Tobie głos, żebyś trochę powiedział o tej maszynie, jak ona jest napędzana, jaki do tego jest potrzebny traktor, bo tu mamy kolegę Adama, który stoi sobie za Michałem i będzie tutaj poważnym traktorem to robił, bo myślę, że do 30 to naszej polskiej to może być za... Trochę za mocna maszyna, ale myślę, że 60 sobie spokojnie poradzi. Okej, no to ja już Ci oddaję głos, wychodzę z kadru i troszeczkę opowiedz o samej maszynie, jest wałek pędny, ale nie będę Ci odbierał głosu, więc proszę bardzo. No więc tak, szerokość robocza 250 cm, tak jak powiedział Kamil. Mamy 8 talerzy wykonane ze stali borowej. Średnica talerza 46 cm. Tutaj mamy wałek napędowy. Moc przekazana normalnie z ciągnika do maszyny poprzez przekładnię. No i mamy zasobnik kukurydzy na około 300 kg kukurydzy. Mamy tutaj dozowanie, czy mamy mieć mniej czy więcej po prostu na tym pasie zaporowym kukurydzy. No i od razu kukurydza spada, jest przysypywana przez talerze. No i w sumie to wszystko. Prosta maszyna, prosta obsługa i tyle. To ja mam jeszcze takie pytania stricte techniczne, bo na pierwszy rzut oka ja widziałem tą maszynę w folderze, tak Wam wspomniałem, jak przyjechałem tutaj, to widzę, że ta konstrukcja jest bardzo, bardzo solidna, więc powiedz mi tylko tak, no bo tu mamy wrzucony profil kwadratowy, na płótnie podejrzewam 3 czy więcej? Więcej, na piątce. Śruby, mocowanie, więc jest to naprawdę zrobione bardzo, bardzo solidnie. To jest też blacha, więc tu mamy praktycznie wszystko metalowe, więc... A jeszcze zapytam z innej bajki, a z serwisowaniem tego? 2 lata gwarancji jest. Jedynie co może się zepsuć tak naprawdę to talerz i przekładnia. I przekładnie. Tu nie ma co się zepsuć. Okej, czyli przekładnie tam, gdzie przychodzi wałek, Tak. no i ewentualnie talerz, ale 2 lata pełnej gwarancji i powiedz mi, no bo wiadomo, że my to uprawiamy w lesie, więc to nie jest pole uprawne, że mamy ziemię idealnie wyrobioną. Wiadomo, że przy którymś tam zasypywaniu pasa te talerze z automatu tą ziemię wyrobią, natomiast no, dziki dołożą swoje, natomiast no wiadomo, że jeżeli gdzieś wjeżdżamy na świeżo założony pas, to mogą się trafić kamienie i tak powinny sobie te talerze z tym poradzić, tak? No ale w razie jakby się uszkodziły, no to można wymienić. Talerz jest częścią wymienną, także nie ma problemu, wysyłamy, także to... Okej, no dobra, no teraz Michał zmieni pozycję, gdzieś tu sobie tutaj usiądzie, żeby Wam to ładnie nagrać. No i co, palimy maszynę, Adam siada do traktora i jedziemy na pasie zaporowym. Ogólnie Wam powiem jeszcze pokrótce, w tym kole te pasy tych pasów jest dużo. Wybraliśmy sobie taki jeden tutaj z plas, był w miarę fajny dojazd, natomiast sama gospodarka, tutaj są długości pasów liczone w kilometrach. No i jeżeli Wasze koło takie pasy posiada, to warto taką maszynę mieć, tak? Ale zobaczymy najpierw jak to działa. Także traktor rusza. No i co, jesteśmy po pierwszym przejeździe w tej z powrotem. Zeszło nam jakieś 1/3 zbiornika kukurydzy. Może ten pas nie jest bardzo długi, ale on ma w granicach 150 do 200 metrów. Nie mam dalmierza, żeby to dzisiaj zmierzyć, ale myślę, że tyle będzie miał. Więc tak naprawdę dziki tu będą miały mega stołówkę, bo my chcemy tą kukurydzę całą tutaj zużyć, żeby Wam pokazać, jak ta maszyna działa. No i później przejedziemy tą drugą jeszcze. Więc, no więc jak tam, Adrian? Super, chyba wyszło, nie? Fajnie, nie? No, na razie jest ok. Fajnie pas później Wam Michał pokaże. To mamy lizawkę przy tym pasie i ewidentnie tutaj tropu zwierzyny żeśmy teraz zagarnęli. Znaczy nie my, tylko maszyna zagarnęła. Ale jak byliśmy tutaj rano, to było widać, nawet było świeże odbicie tropu wilka. Więc nawet do nas na pasy zaporowe to wilki przychodzą.
Więc jedziemy jeszcze raz z powrotem. Adam już siada, także wysypiemy kukurydzę do samego końca i zmieniamy maszynę. Jak widzicie, już słońce zachodzi. Czekajcie, muszę się ustawić. Zaczyna się ruch. O! Kurde, nie dokręciłem. Czekajcie. O. Wyszedł nam rogacz. Słuchajcie, szóstak chyba regularny. Musiałbym sobie popatrzeć na niego spokojnie. Ale sobie ustawimy kamerę. O! Żeby Wam... Poprosiliście mnie o to, więc postaram się Wam powiedzieć. Rogacz, prosiliście mnie o to, żeby Wam mniej więcej określać wiek. Dla mnie ten rogacz to jest rogacz 4-letni. Widoczna ewidentnie biała plama nad wietrznikiem, w ogóle nie rozlana, więc nie jest to stary rogacz. Cienka szyja, słuchajcie. O, szóstak nieregularny widzę. Jeszcze sobie go tam ustawimy. O, czekajcie, że go podjedziemy jeszcze troszeczkę. Tak, szóstak nieregularny. Rogacz nadający się jak najbardziej do odstrzału, ale jest to rogacz młody. Tutaj zwróćcie uwagę na kark, że on jest cienki, długi, smukły i nie, strzelać go nie będziemy, także od razu Wam mogę powiedzieć, że niech sobie żyje. Ja już takich rogaczy mam naprawdę dużo, a może pokażę w przyszłym roku potencjał, może coś pokażę więcej, ale tak jak tutaj widzicie, rogacz po sylwetce. Ja mu daję 4 lata, być może ma 5, ale na pewno nie ma więcej niż 5. Bardziej bym się skłaniał na 4-letniego. No ale coś się dzieje, tak? Przed chwilą był zając, ale uciekł, nie zdążyłem nagrać. Teraz wyszedł ten rogacz, była to Ania, więc zawsze można sobie naprawdę, już lato mamy, tak? Już ten letni wieczór posiedzieć i poobserwować tą przyrodę. I przy okazji nagrać dla Was jakiś film, coś tam pogadać do tej kamery. Jak coś znowu wyjdzie, to do Was wracam. Nie ukrążę, najbardziej to bym się z lisa cieszył, jakby się pokazał. Sprawdzilibyśmy, czy reaguje na wabik FC 043. Nie wiem, czy Wy też tak macie, ale ja tak sobie naprawdę lubię na spokojnie posiedzieć, poobserwować, popatrzeć. Poza tym jeszcze Wam powiem, jednak jechałem dzisiaj na polowanie, to totalnie byłem niewpisany. To też taka zmiana pozytywna z tego względu, że mamy elektroniczną ewidencję, więc możemy się wpisać tak naprawdę będąc w łowisku. I jadąc na to urządzenie, na tą ambonę, to jechałem mega okrężną drogą, zobaczcie co się dzieje. Czy gdzieś są łąki pokoszone, czy nie, bo się chcę wybrać na lisy. Więc powiem Wam, że coś tam już wiem, co mniej więcej gdzie w trawie piszczy. Jakieś tam jelenie widziałem jeszcze po drodze. No i tak myślę, że rano się wybiorę na podchód jakiś. Michała wzbudzę w środku w nocy. Jakaś 2:45. Bo dzisiaj mamy najdłuższy dzień w roku, najkrótszą noc. Więc tak naprawdę się nie opłaca się i spać. Ale później trzeba żyć i funkcjonować w pracy. Więc że Michała zaraz mu napiszę.
I my się wybierzemy rano na podchód, bo pogoda super, ciepło. Nie gorąco, bo nie jest gorąco, jest ciepło po prostu. Ale jest pogoda rewelacyjna. Dobra, czekamy dalej. Zwierzyna wyjdzie, to do Was wracam. Zobaczcie, jaki piękny widok. Czekajcie. Obserwuję od dłuższego czasu i wydaje mi się, iż jest to taka łania, jaką potrzebujemy. Z tym statywem problem. Tylko że wyszła w takim miejscu. Czekajcie, ten zoom zmniejszę. Że za bardzo nie ma jak strzelić, ale mam. Nie ma kulochwytu. Poza tym jest daleko. Do tej łani mamy tu lornetkę z dalmierzem CSIK 266 metrów. Ale tam idą następne. Działania z cielakiem jeszcze. Widzicie? Bardzo Wam pokażę. No, wybrały sobie trasę. Czekajcie. Przejedziemy w lewą. O, tadą. Proszę. Te dopiero teraz zobaczyłem. To złania z cielakiem. A ta jest ewidentnie ta, którą Wam pokazałem wcześniej. Moim zdaniem właśnie jest to taka łania, jaką potrzebujemy. I zgodnie z prawem moglibyśmy ją strzelić. No ale niestety nie ma takiej możliwości. Bo jest za daleko. I nie ma kulochwytu. A może zejdzie niżej? Zaraz zobaczę, czekajcie, bo tam chyba coś... Nie. Ona sobie idzie tutaj. No niestety. Idą sobie górą. Ale widok super. Bambik. Jest i bambik. Już twardo żeruje. Zobaczymy, co wymyślą. Kurczę, liczyłem, że wyjdą w tym zakolu. A one górą sobie idą. Ale widok to jest właśnie to. Siedzisz spokojnie, obserwujesz i tu nagle ni stąd ni zowąd jelenie. Tutaj mamy łanię z cielakiem. Czekajcie, zaraz Wam pokażę. I idzie następna, zeszłoroczna. O, jest. Zobaczcie. Ja się nie przyjrzałem za bardzo, ale widzę, że taka mniejsza zdecydowanie. I też, czyli tam jest cała chmara po prostu i wyszły sobie na żer. Tutaj widać, zaraz zobaczymy. Niech podniesie głowę. Obejrzymy, ale to też, ta też się nadawała, że tak powiem. O. O, czekajcie, bo tutaj już wychodzą następne. Teraz Wam pokażę, bo jest więcej tych jeleni. Słuchajcie, ten zoom zmniejszymy. Tadą. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Pewno by coś wybrał. I tu w tym zakolu też wychodzą. Ta to nie jest na pewno
zeszłoroczna. Czekajcie, przestawię to. Widzicie? No tej to pewności nie mam. Co to za łania? Już po samym wyglądzie mi wskazuje, że jest to starsza łania, nie jest to młoda łania. Ale gdzieś tam dobija do chmary. Wychodzą kolejne. Zobaczcie, jaki fajny przychówek. Wiecie, one są trochę... Patrzę, że tu nic nie ma. Nie, ale już idą. Zobaczcie. One wychodzą nam za wzniesienie. Nic nie będzie widać, ale trochę ich jest. Wiecie, przejadę. O, tu następna. I to nie jest takie proste wybrać odpowiednią łanię z tym statywem. O, tu następną widać na tle. Z tyłu ambona. Tu następne idą. Tu następne. No. I to nie jest takie proste wybrać odpowiednią łanię. Ja uważam, że trzeba naprawdę mieć doświadczenie, żeby strzelić w czerwcu lub lipcu po strzale letnim taką łanię, jaką należy strzelić. Wcale to nie jest takie proste. Wiecie, co było? No, był przechera. Wyszedł tam, a wiatr mamy centralnie na niego. I to nie był młody nic. Duży, naprawdę kawał lisiury. Tylko wyszedł z tej trzciny za mną i doszedł na zawietrzną i myknął do tyłu. I tyle go widzieliśmy. A już brałem za kamerę, tylko wiedziałem, że nic z tego nie będzie, bo wiatru nie ma dużego, się uspokoił. Jest taki leciutki, taka bryza sobie wieje, taka naprawdę leciuteńka, ale zawiało prosto na niego i tyle go widzieli. Poszedł. Bywa i tak. Siedzimy dalej.
Fajny widok, nie? Przyszła cała chmara szczytem wzniesienia. Na tle tego nieba wyglądały naprawdę majestatycznie. Przeszły sobie i poszły. Jedna łonia odbiła i przeszła tu od ambony 60 metrów i poszła znów chyba w tę olchę, w tą trzcinę. Poszła się wytaplać. Słyszałem przez chwilę, że się tam kąpała i pewnie za chwilę gdzieś tu wyjdzie z powrotem, albo dobije do chmary, albo gdzieś tu za amboną sobie przejdzie. No, także z jednej strony dobrze ten lis uciekł, bym wam tego ujęcia nie zrobił. Będzie po strzale, by się wystraszyły. A tak to udało się nagrać przepięknie. O, jeszcze idzie następna na tle tego. O, czekajcie, co ma taki brzuch ma jakiś. A nie, z cielaczkiem. Cielaczka miała pod spodem. Wydawało mi się to kawał drogi, bo to z 300 metrów do tych jeleni na tym szczycie. I myślałem, że coś miała, ale tam jeszcze jedna idzie z cielakiem. No, także przepiękny wieczór letni, taki naprawdę fajny, tylko brakuje dzików. Locha z małymi wyszła, już by było tak kompletnie, albo jakaś watacha przylatków. No ale nic, posiedzimy i wszystko, tak jak wam mówiłem na początku, wszystko z lasu, z ostoi, ciągnie w tą stronę przez tą soję, już tam dalej w stronę pól. No czerwiec to jest druga połowa czerwca już. Już jest ten czas, kiedy ta zwierzyna ma co jeść. Na polach już się robi absolutnie szwedzki stół. Jeszcze nie ma tylko kolby na kukurydzach, ale już pszenice są nalane, owiec też jest już nalany, wiechy są już pełne, jęczmienie już są żółte, ale jęczmienia zwierzyna ogólnie słabo pobiera. On jest te swoje długie wąsy, jak to mówią. Najstarsze zboże to jęczmień, bo najdłuższe wąsy. Tak mój świętej pamięci dziadek zawsze mówił, ale jęczmienia to nie bardzo chcą. Natomiast rzepaku już teraz też nie pobierają. Rzepak już się robi twardy, także już bardziej go traktują jako ostoje, szczególnie dziki. Natomiast mamy wszelkiego rodzaju zboża, właśnie soję, groch. Już w tej chwili groch już ma strąki, więc w tym momencie ona ma szwedzki stół. I to jest bardzo ważne, żeby jeżeli macie możliwość i chcecie sobie szkody ograniczać, to robić pasy zaporowe. I wtedy tą zwierzynę zatrzymacie w lesie, zatrzymacie ją tam, gdzie nie będzie robiła wam szkód, za które niestety my myśliwi musimy płacić, tak? Natomiast pas zaporowy właśnie po to jest. Moja fotopułapka, zobaczymy co przyszło, pokażę wam. Powiesiłem fotopułapki Zeissa i pokażę wam. Dostaliśmy teraz powiadomienie, mam powieszone 3. Zobaczymy co to nam przyszło. Teraz wam do obiektywu pokażę, tylko nie tutaj. Mam strasznie słaby internet tu gdzie jestem. Zasięg mam słaby i siedzę w takim dołku, w takiej netce i to specjalnie mi tutaj nie bardzo chce ten telefon łapać. No ale jak zaraz się otworzy, to wam oczywiście pokażę. Sam jestem ciekawy. O, proszę bardzo, już wam pokazuję, bo jest. I tada. Łaniać tak. No, w każdym bądź razie fotopułapki nie wiszą na żadnych naciskach, tylko wiszą na wekslach. Powiesiłem na wagach. A ta zwierzyna przechodzi. No i co chwilę coś tam się, że tak powiem, nagrywa. Natomiast pewnie zrobimy materiał z tego, bo one dosyć długo wiszą. Pójdę je ściągnąć. Natomiast jak nie obserwujecie naszego Instagrama, to was bardzo serdecznie zapraszam, bo tam systematycznie wrzucamy takie cały czas story sobie leci. Relacja z naszych polowań, zdjęcia z... Teraz będziemy już telefon wyciszyć. Zdjęcia z fotopułapek. One są też na bieżąco na Instagramie. Jeżeli ktoś z was nie ogląda, a chciałby, no to może sobie zawsze na ten naszego Instagrama zerknąć i zobaczycie co tam będzie. Wyciszyłem także po temacie. No, także wracając do tych pasów zaporowych, szczerogacz gdzieś szczekał. Was słyszycie? Na to jelenie, bo one poszły w jego stronę. Wracając do tych pasów zaporowych, naprawdę warto te pasy zaporowe mieć. Mnie to już nauczyło, ja wielokrotnie naprawdę na tych pasach oczywiście w Kniei co robiliśmy, ten materiał, który nagrywaliśmy, tam chłopaki powiesili fotopułapki, to teraz wam powiem, że tam cały czas te dziki są, cały czas przychodzą non stop. Także
naprawdę zatrzymuje to zwierzynę w lesie i to nie jest tak, że wam nie będziecie mieli szkód, bo to zaraz ktoś tam znajdą mądrzy, będą pisać, nie? No już tak miałem na TikToku, jak wrzucałem materiał z pasów zaporowych, to tam byli asy w komentarzach pisali, że i tak dziki wolą. Czekajcie, tylko sobie zerknę. Co one tutaj jelenia zwariowały? Idą sobie tutaj. A, to druga chmara wyszła. Tak, wyszła druga chmarka. Z tej strony, z takich zakrzaczeń. Zaraz się zderzą te chmary. No i pisali mi na TikToku, słuchajcie, że i tak dziki wolą w pole iść. Natomiast w drugim TikToku, jak wejdziecie, to sobie zobaczycie, że wrzuciłem tam taką komplikację zdjęć z ile tych dzików tam przychodzi, więc naprawdę robi to, te pasy robią robotę, pomagają, ale nie ograniczą wam szkód do zera. Natomiast na pewno, moi drodzy, pozwolą wam zatrzymać zwierzynę w lesie i na przykład pas zaporowy można jakby utrzymywać przez cały rok, najlepiej w okresie wiosenno-letnim. Natomiast jeżeli przez cały rok, to jest jakby też takim miejscem, gdzie ta zwierzyna ma jakby bezpieczny dostęp do pokarmu, tak? Więc są koła, które systematycznie dają niedużo, bo to nie chodzi o to, żeby tam napalić 20 ton, ale dają niedużo, ale systematycznie, raz na 2-3 tygodnie i ta zwierzyna sobie tam przychodzi i cały czas pobiera ten pokarm. Pamiętajcie, na pasach zaporowych się nie poluje. Rozumiem? To nie jest miejsce, w którym się poluje. Na pasach zaporowych się nie poluje. Czekamy tylko na dziki. Były i łanie, no to czas na byki.
widzicie, jakbyśmy tego rogacza strzelili, bo on był do strzelania na początku. To by nie było tych ujęć, nie byłoby tyle zwierza. Natomiast zwierz pewnie by było, by te jelenie wyszły. Natomiast tych ujęć by nie było. I jeszcze zająca mam, ale zająca wam już nie nagram, bo jest z tej strony, a zachód mamy tam, więc tutaj już nie będzie widać tego zająca. Ale posiedzieliśmy tutaj tak naprawdę 2,5 godziny, 3 może? Która jest godzina? No 22, tak jak mówiłem, gdzie jest 22, jest jeszcze widno. Ujęcia były przed chwilą kręcone, więc powiem wam, że 3 godziny dobre sobie tutaj siedzę. No i podziwiam, oglądam. Tak jak ci wszyscy aktywiści, którymi się obstawił nasz pan minister, uważają, że my strzelamy do wszystkiego, co się rusza. To tak jakoś nawet obejrzeliśmy tu masę zwierzyny, nawet nie podnieśliśmy broni, tak jak go postawiłem. Numer 8 tak stoi. I sobie patrzymy. Głównym narzędziem myśliwego, każdego normalnego myśliwego jest lornetka. Najpierw, żeby pooglądać, popatrzeć. W moim przypadku też kamera. A R8 to jest dopiero na końcu. Więc siedzimy i czekamy jeszcze na te dziki. Chociaż wydaje mi się, że jak do tej pory nie wyszły, to ich tu nie ma. Poza tym muszą być bliżej pszenicy. Tam dalej jest pszenica i podejrzewam, że są w takim zagajniku. I tam jest woda i one sobie tam siedzą w tamninach i stamtąd wychodzą. Ale poczekam, może jeszcze przechera wyjdzie. Także dajcie mi znać koniecznie w komentarzach, jak wam się odcinek podobał, bo jestem strasznie ciekawy waszego odbioru tej maszyny i oczywiście zwierzyny, którą udało mi się tutaj dla was nagrać, a mi bezpośrednio nacieszyć oczy. Także czekam na wasze komentarze. Także dzisiejszy odcinek kończymy. No niestety bez strzału, ale z przepięknymi widokami. Lis dostał wiatru, tak naprawdę był tylko lis do strzelenia, mogliśmy tego rogacza strzelać, ale starałem się wam wszystko nagrać. Ambona widać w dobrym miejscu postawiona, wygodna, duża, idealna do nagrywania, wręcz bardzo dobra. No i widać, że zwierzyna tu jest. Cieszy mnie to. Fajne miejsce na rano na podchód, na zejście. Można byłoby sobie przyjechać, znaczy na tej ambonie nawet usiąść, czy nawet się przejść gdzieś z krajem i poczekać na te jelenie. I wtedy na spokojnie sobie poobserwować. Ten dzień będzie bardzo długi teraz, noc będzie bardzo krótka, te jelenie tu nawet mogą schodzić, jak słońce jeszcze będzie bardzo wysoko. I taką łanię dwuletnią spokojnie upolować. Dobrze, więc kończymy materiał. Ja wam mówię dasz bór i do zobaczenia w kolejnym odcinku.